Ludzie kochają to miejsce. Jest świetnie położone w samym centrum Pragi, w doskonałej lokalizacji i chwalą je za atmosferę i niesamowity klimat tego miejsca i to jest dla nas bardzo ważne. Jesteśmy teatrem, który ma muzykę na żywo. Mamy tutaj za sobą orkiestrę. Gościmy solistów o międzynarodowej sławie i bardzo nam zależało na poprawie właśnie jakości nagłośnienia w teatrze. Pomysł ten powstał już ponad rok temu. Zdecydowaliśmy się na tego typu system, który zapewni nam nagłośnienie sali, niezależnie gdzie kto siedzi, słyszy tej samej jakości muzykę. Kiedyś, żeby system grał dobrze, musiał być duży i ciężki, prawda? No bo ograniczała go technologia. Teraz te systemy są coraz bardziej kompaktowe i priorytetem przy szukaniu systemu nagłośnieniowego do teatru był jego jak najmniejszy rozmiar w połączeniu z jak największą efektywnością tego systemu. Mieliśmy tutaj przez 4 lata, może nawet 5, był podnajmowany system i ten system grał dobrze. Nawet bardzo dobrze, natomiast największym wyzwaniem i problemem było pokrycie całej sali. Ponieważ musiał być powieszony wysoko ze względu na swój gabaryt i mieliśmy albo bardzo dobrze na górze i przeciętnie na dole, albo bardzo dobrze od 3. rzędu do powiedzmy przedostatniego, ponieważ w tym miejscu nie da się ustawić frontfila żadnego, bo mamy orkiestrę przed systemem i przed samym audytorium. I dlatego wybór padł na EAW AC6. Po zmianie udało nam się uzyskać na całym audytorium w SPL-u praktycznie taki sam poziom, a było mierzone praktycznie na każdym fotelu. Repertuar nasz jest bardzo mocno rozbudowany, głównie pod kątem właśnie muzycznym, ale też i wizualnym i oczywiście artystycznym. Przychodzi do nas publiczność, która jest wierna od wielu lat, ale też taka, która po raz pierwszy się spotyka gdzieś z naszym teatrem i zazwyczaj zostaje na bardzo, bardzo długo. Dlatego dbamy o to, żeby to, co widzowie tutaj mogą usłyszeć, było na najwyższym poziomie. W tej chwili tutaj mamy wszystko, co jest potrzebne do zrealizowania spektaklu na naprawdę wysokim poziomie. Wyposażyliśmy dużą salę, wyposażyliśmy też małą salę, wyposażyliśmy po prostu ten obiekt kompleksowo w cały system nagłośnienia z wszystkimi akcesoriami, również skrzyniami potrzebnymi w transporcie. I mamy z tego bardzo dużą satysfakcję, ponieważ przyjemnie pracuje się z innymi profesjonalistami, ze sprzętem z najwyższej półki i z przyjemnością ogląda się zadowolenie widzów, czy również innych pracowników niekoniecznie związanych z technicznym aspektem rzeczy, którymi się zajmujemy. Nasza praca, wysiłek przyniosły ostatecznie świetny efekt. Cały sprzęt działa poprawnie, tak jak powinien i zapewnia najwyższą jakość i komfort pracy, a na pewno technologia, która tutaj jest zastosowana, która została dostarczona, świetnie pomoże w realizacji tych założeń artystycznych. System jest aktywny. Mamy w głośniku jednym 6-calowych głośników i 30 driverów. I każdy z tych głośników ma swój własny wzmacniacz i swój kanał DSP. Natomiast processing sam tego wszystkiego odbywa się tak, jakby sercem jest komputer w tym momencie. Jeżeli mamy wgrany dany preset w paczki, to cała obsługa tego wszystkiego odbywa się z poziomu komputera. Tutaj w tym miejscu mamy możliwość użycia kilku scenariuszy, między innymi granie właśnie w scenę, w orkiestron i w widownię, granie z samą widownię. Czasami zamiast muzyków w orkiestronie znajdują się na przykład stoliki czy jakieś dodatkowe krzesła, w zależności od zapotrzebowania. Możemy dosłownie 2 kliknięciami z poziomu programu decydować, czy tam gramy, czy tam nie gramy i nie wymaga to żadnych mechanicznych ruchów. Jest to tylko oprogramowanie i parę kliknięć myszką. Druga rzecz, którą myślę trzeba też podkreślić, to odporność na sprzężenia.
W tym orkiestronie często jest nawet 24 mikrofony pojemnościowe na instrumentach, na smykach, na blachach, na drzewie. A na to wszystko dochodzą jeszcze aktorzy z mikrofonami nagłownymi, też z kapsułami pojemnościowymi, którzy biegają czasami w odległości metra czy dwóch od systemu głównego i nadal jest tutaj pełen komfort pracy. Generalnie można się tym wręcz nie przejmować. Nasi scenografowie go kochają, ponieważ tu przy tym spektaklu, do którego scenografię mamy za sobą, ja się dowiedziałem miesiąc przed premierą, przy planach już, jak dekoracja już była w przygotowaniu, że punkt zamocowania głośników wypada za dekoracją. No i co teraz zrobić, prawda? Jak rozwiązać ten problem? Padł pomysł po prostu, tak jakby z rysunków wynikało, że scenografia jest przytulona do głośników. No i projektant po prostu dekoracji zaprojektował otwory z siatkami na te głośniki. Czyli tak, ja wiem, gdzie jest system, natomiast ludzie, którzy przychodzą na spektakl, nie mają pojęcia, gdzie on jest, bo jego po prostu nie widać. System cały czas monitoruje swoją pracę. Jeśli wystąpi jakakolwiek usterka, czy to przetwornika, czy modułu DSP, których znajdują się 3 w jednym module, program natychmiast informuje nas o tym, że usterka wystąpiła i precyzuje ją w miarę możliwości gdzie i jaka. I my wtedy mamy możliwość kliknięcia właśnie przycisku Auto Heal, który powoduje to, że system przelicza sobie wiązkę, kompensując utratę tych przetworników czy tych modułów DSP, które w tej chwili się uszkodziły. Co to oznacza? Oznacza to, że w dalszym ciągu mamy takie samo pokrycie, jak było wcześniej, tylko prawdopodobnie będziemy mieli spadek na skuteczności w związku z tym, że tych przetworników na przykład gra mniej. Tutaj pamiętam, że różnica między lewą a prawą stroną to było niecałe 3 dB, jeśli chodzi o skuteczność, natomiast pokrycie było nadal tak samo dobre od pierwszego do ostatniego rzędu. Michał Niezbecki, wsparcie techniczne firmy Soundtrade. W instalacji na tym obiekcie odpowiadałem za połączenia audio oraz połączenia sieciowe z danymi sterującymi. Staraliśmy się tak skonfigurować całą sieć tutaj połączeń, aby była przede wszystkim jak najprostsza. Po drugie, żeby była odporna na wszelkiego rodzaju usterki, czyli żeby posiadała nadmiarowość oraz żeby była łatwo dostępna dla potrzeb realizatorów tutaj pracujących zarówno po stronie FOH, jak i po stronie sceny. Większość połączeń audio jest realizowana siecią cyfrową Dante. To wszystko trafia do switcha umieszczonego w szafie rack. Wszystkie połączenia są redundantne, także nawet gdyby wystąpiła jakakolwiek awaria, to ani publika, ani nawet realizator w trakcie takiej awarii nie jest w stanie tego dostrzec, ponieważ dzieje się to automatycznie i nie powoduje żadnej dostrzegalnej usterki dla publiki. Dostarczyliśmy konsoletę Midas HD, która ma bardzo dużo zaawansowanych technologii, bardzo dużo możliwości, w tym również przyszłościowe technologie, takie jak na przykład chmura internetowa, czy też sztuczna inteligencja. Pozwala ona na bardzo kreatywne kreowanie dźwięku. Ma zaawansowany processing, brzmienie tej konsolety, to, że wszystkie sygnały są wyrównane w czasie, są koherentne, są spójne, mają dużą rozdzielczość, zapewniam najwyższą jakość dostępu aktualnie w świecie audio. Jak najbardziej, ta zmiana miała ogromny sens. Odczuwamy ją bardzo my tu pracujący w teatrze, ale także i nasza publiczność. I myślę, że to jest też wielki ukłon w stosunku też do artystów, którzy tu występują, ponieważ występują na wielu scenach w Polsce, w Europie, czasami także i na świecie i nie chcemy po prostu odbiegać od tych standardów, które są też poza naszym krajem. Jako widz mogę powiedzieć, że pod wrażeniem jestem tego, że słychać artystów, jak poruszają się na scenie, czyli ten dźwięk jest słyszalny podąża za artystą na scenie. Także jest to naprawdę imponujące wrażenie i mamy widzów, którzy wracają
powtarzają spektakle i wracają do nas, żeby ponownie to usłyszeć. Gdybyśmy cofnęli się w czasie, to taką samą decyzję byśmy podjęli. Jesteśmy zadowoleni z tego systemu. Jakość jest naprawdę imponująca. Z czystym sumieniem tą technologię mogę polecić. Przyjdźcie, posłuchajcie do teatru, zwróćcie się do dystrybutora, do Soundtrade'u o prezentację tego systemu, bo tego trzeba po prostu posłuchać. Tego trzeba posłuchać, może zobaczyć, to jest niewłaściwe słowo przy dźwięku, jak to działa, bo ja też byłem takim niedowiarkiem i też nie wierzyłem, że taka konstrukcja no, może być tak wszechstronna.